Siemanko, z tej strony Tomek. Wielu z nas stało kiedyś przed dylematem, co kupić na pierwsze moto, jaką pojemność, jaką moc. Odpowiedzi na to pytanie udzieliłem już w tym filmie. Ale dziś chciałbym ruszyć temat z trochę innej strony, mianowicie co jeżeli mamy do wydania na sam motocykl bez ciuchów, kasku, serwisu, same koła, silnik, ramę, plus minus 5000 zł. Co wybrać? Nie wiesz? To dobrze się składa, bo dziś w filmie dowiemy się, jaki motocykl kupić do około 5000 zł. Na początku muszę rozczarować wszystkich, którzy spodziewają się, że zobaczymy tutaj nowiutkiego, pięknego, z zerowym przebiegiem i nieużywanego Chińczyka. Nie, Chińczyków jako takich nie będzie. Co więcej, w tym filmie pokażę tylko i wyłącznie używane modele dostępne na naszym polskim rynku. A więc zaczynajmy. Kolejność przypadkowa. Pierwszy na liście jest motocykl legenda Kawasaki ER5. Wcale nie jest to dlatego, że miałem go, że jeździłem, że naprawiałem. No i na pewno nie jest dlatego, że tym motocyklem pojechałem z Gdańska do Zakopanego i z powrotem ze swoją kobietą i jej wszystkimi pakunkami. A było tego sporo, wierzcie mi na słowo. No dobra, może właśnie dlatego, bo zdał egzamin śpiewająco. No bo tak, Kawasaki ER5 z silnikiem o pojemności 500 cm3 produkowany był od 1997 do 2006 roku. Legitymuje się on mocą 50 koni mechanicznych, ale można również niestety trafić na wersje zdławione do 36 koni mechanicznych. Waży on około 174 kg, a do setki rozpędza się w 6 sekund. Co jak na pierwszy motocykl, a nawet na kolejny motocykl po jakiejś 125 wydaje się być bardzo dobrym wynikiem. ER5 pojedziemy maksymalnie około 184 km na godzinę, ale jadąc do Zakopanego i z powrotem na autostradach bez problemu udawało się utrzymać prędkości przelotowe plus margines błędu fotoradaru, a i spalanie oscyluje w granicach od 4 do 6 litrów na 100 km. Motocykl bardzo liniowo oddaje moc, dużo wybacza kierowcy, a zbiornik paliwa spokojnie wystarcza na dłuższe trasy. Części do niego są stosunkowo niedrogie, opony w przystępnych cenach, ogólnie mówiąc, serwis nie powinien Was zrujnować. Nie sposób tutaj nie wspomnieć również o bliźniaczych Honda CB500 i Suzuki GS500, które wpisują się również w to miejsce miejskich 500. Dla osób, które szukają konsensusu między w miarę dynamiczną jazdą w mieście, sprawną jazdą w trasie, nie za dużym spalaniem i ciekawym wyglądem, są one idealną opcją. Kolejnym motocyklem w zestawieniu jest Suzuki DR650, produkowany od lat 90. do dnia dzisiejszego i dostępny między innymi w Nowej Zelandii. W Europie niestety ze względu na restrykcyjne normy emisji spalin nie jest aktualnie dostępny jako nówka sztuka. Ale w cenie do 5000 zł możemy znaleźć DR650 SE z przełomu lat 90. 2000. Motocykl ma moc około 46 koni mechanicznych i aż 55 Nm momentu obrotowego. Waży na sucho 147 kg. Jest to świetne połączenie motocykla, który pozwoli na spokojną jazdę drogami publicznymi, po założeniu opon bez kostki można zrobić z niego daily moto, na dojazdy do pracy czy po bułki do sklepu. A i nie jeden cwaniak w aucie na światłach zdziwi się, jak zobaczy takie turystyczne enduro, które robi 5,5 sekundy do setki. A kiedy tylko przyjdzie nam ochota na odrobinę lub trochę więcej szaleństwa, to zakładamy opony z kostką i możemy naprawdę poszaleć w terenie. Jazda bokiem w zakrętach, zamielenie w miejscu łączone z zakopywaniem motocykla czy skoki przez pagórki to żaden problem. Jak już wcześniej wspomniałem, jest to turystyczne enduro, którego bezpośrednim konkurentem są takie maszyny jak Yamaha XT600, XTZ660, Kawasaki KLR 650 czy BMW F650. Pytacie, dlaczego taki moto w zestawieniu? Bo pali średnio 5 litrów na setkę. Jest mega uniwersalny. Chcesz zrobić sobie wypad pod namioty gdzieś daleko w las, masz ochotę zabawić się w terenie jak Set and Slow, a może szukasz motocykla do jazdy do pracy przez pole sąsiada. Ta maszyna jest dla Ciebie, a z racji wieku, ale nie wieku maszyny, tylko obecności modelu na rynku, każdy mechanik zrobi Ci co trzeba, aby motocykl chodził jak zegarek. Następnie mamy Hondę CBF 125. Dlaczego 125 znalazła się w ogóle w zestawieniu z Kawasaki ER5 czy Suzuki DR650? Odpowiedź jest prosta. Mieszkasz w Gdańsku, pracujesz w Gdańsku, szukasz taniego transportu do pracy, z podkreśleniem taniego, z Głównego do Wrzeszcza masz na tyle daleko, że na piechotę nie pójdziesz, no nie codziennie, wiadomo, a autobusem nie chcesz, bo nie podjeżdża Ci pod samą pracę, to co, tylko auto zostaje. Ale auto jakie by nie było spali swoje, w korkach będziesz stał, klima się psuje, a i ubezpieczyć trzeba. I hamulce zrobić.
bo kupiłeś za 5000 Gulfa 4 i hamulce masz jeszcze fabryczne. No chyba, że wybierzesz Hondę CBF 125 i problem znika. Honda ta jest szybsza niż wygląda, bo jej silnik generuje aż 11,2 konia mechanicznego i 11,2 Nm momentu obrotowego. Posiada 5-stopniową skrzynię biegów, jest relatywnie nowym motocyklem, bo produkowana była w latach od 2008 do 2015. Waży zaledwie 128 kg, więc możesz na noc do domu zanosić, może i do setki trochę się rozpędza, ale za to jeździ niemal na wodę. Otóż kochani, spalanie takiej Hondy to około pi razy oko 2,5 litra na 100 km. 2,5 litra to jest jakieś 10 zł na setkę przy obecnych cenach paliw. Jak masz do pracy w dwie strony 20 km w korkach, miesięcznie jedziesz 20 razy do pracy, to da Ci to zawrotny koszt dojazdu w wysokości 40 zł. Tyle to mi na jeden trip wokół komina nie wystarczy w fazerze. Zbiornik paliwa na 13 litrów pozwala na niemal całkowite pożegnanie się ze stacjami benzynowymi. I podobnie jak w poprzednich motocyklach, konstrukcja prosta, mechanicy bez problemu usuną każdą usterkę, serwis nie da Ci po kieszeni. A i jest pełno fan klubów 125, więc na małe i duże tripy będziesz miał fajną ekipę, żeby wypuścić się gdzieś dalej w Polskę. Kolejny na liście jest motocykl dla wszystkich chętnych trochę mocniejszych wrażeń i z głębszą kieszenią. Yamaha FZS 600. Mniejszy brat kilofazera produkowany w latach 98-2004 z 6-stopniową skrzynią biegów, 4-cylindrowym silnikiem o pojemności 599 cm3, waży około 189 kg na mokro i co ważne ma niemal 100 koni mechanicznych i prawie 215 km na godzinę prędkości maksymalnej. Wow! I to w cenie około 5000 zł. Motocykl niezwykle wygodny, zapewniający niemal wyprostowaną pozycję za kierownicą. Genialne przyspieszenie, bo tylko 3,3 sekundy do setki. To prawdziwy potwór w naszej stawce. Pojemność zbiornika paliwa to 18 litrów, a rezerwy to około 3,5. Zużycie paliwa oscyluje w granicach 5,5-6,5 litra na 100 km. Da się zejść poniżej tych wartości, jak i je przekroczyć, ale przy normalnej eksploatacji to takie wartości otrzymamy. Z racji tego, że mamy tu większą maszynę z mocniejszym silnikiem i łańcuchem i hamulcami, jak również opony, to nie będzie to najtańszy serwis na rynku. Są również znane problemy z gumowymi krótcami ssącymi silnika, które nie są tanie w wymianie. Na szczęście robimy je bardzo rzadko. Ale decydując się na taki motocykl, musimy liczyć się z kosztami, jakie za sobą niesie. Jednak jak odpowiednio o niego zadbamy, odwdzięczy się bezawaryjną eksploatacją, a z akcesoryjnym tłumikiem zaszokuje niejedną szlifierkę swoim gardłowym rykiem powyżej 7500 obrotów. I ostatnia maszyna w naszej stawce, ale wcale nie najgorsza, to propozycja dla osób szukających sportowych doznań. Honda CBR 600F, zwana również Cebrą F3. Jest to sportowo-turystyczny motocykl Hondy produkowany od 1986 do 2006 roku. Silnik to rzędówka 4-cylindrowa o mocy od 85 do 106 koni mechanicznych w zależności od wersji. To, czym wyróżnia się Cebra od Yamaha FZS 600, to przede wszystkim bardziej sportowy charakter. Zarówno nadwozia, jak i pozycji za kierownicą poprzez umiejscowione niżej manetki wymuszające pochyloną pozycję na motocyklu. Sama maszyna może osiągać prędkości od 230 do 250 km na godzinę, znowu zależnie od wersji, i waży w granicach 185 kg bez płynu. Z racji swoich osiągów jest to zdecydowanie najmocniejszy motocykl w tym zestawieniu i zdecydowanie dla osoby, która będzie wiedziała, jak obchodzić się z manetką gazu. Może nie jest zrywny jak Gix, ale to wciąż jest mocny motocykl. Szukając tego motocykla należy wiedzieć, że często był on wykorzystywany przez mniej lub bardziej amatorskich stunterów, którzy upalali motocykl do granic możliwości. Jednak pancerność tej konstrukcji zdziwiła niejedną osobę. Koszty podstawowych serwisów opon, łańcucha, hamulców będzie podobny jak w Fazerze 600, a i spalanie tej maszyny to od 5 do 7 litrów, więc jak na moc i frajdę, jaką nam dostarczy, nie jest to wygórowany koszt. Tak prezentuje się moja lista top 5 motocykli do 5000 zł. Jest jeszcze oczywiście wiele maszyn, o których warto byłoby wspomnieć, ze względu na ich zalety, zastosowanie, ale to był top 5, a nie top 50. Zatem z mojej strony to tyle. Jeżeli film Wam się podobał, subskrybujcie kanał i dajcie łapkę w górę.
Może w komentarzach powiecie mi, jakie waszym zdaniem są dobre sprzęty do 5000 zł. Warte uwagi. A ja na dziś się z wami żegnam. Do następnego. Na razie, cześć!